Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy Pałac Zobeliców. Czyli innymi słowy Pałac Samobójców. Miejsce obwiane złą sławą. Przez piękną bramę wchodzimy do środka. Chodź, Zapraszam. Jestem pewien, że się zastanawiacie, dlaczego ten pałac nazywa się tak, a nie inaczej, czyli jest nazywany Pałacem Samobójców. Legend jest wiele, spekulacji jest jeszcze więcej, a my wam je przedstawimy. I jeszcze jest taka jedna akcja, że kiedyś przyjechał tutaj właściciel, dokładnie 9 lat temu bodajże, i powiedział, że jedyne co tutaj mu się podoba, to jest właśnie ten sobol, w którym się zakochał. Natomiast nie mógł sobie darować, w jak lichym, w jak okropnym stanie jest ten pałac. Ale rzeczywiście, że pałac robi wrażenie. Jak był czasu świetności, to naprawdę musiał być fajny, barokowy, stary zamek. No ale tak trochę niewiele z niego zostało. Pałac w ogóle jest położony na 9,5 hektarowej powierzchni. Teraz dookoła są tutaj normalne domy socjalne, mieszkania socjalne, ale wcześniej były tutaj PGR-y i tak naprawdę do końca 90 roku, kiedy właśnie wszystko upadało, to tutaj jeszcze jakoś jako tako to tętniło życie. No teraz, jak już widzicie, została ruina po prostu. No tak trochę zdewastowany tutaj jest. Nie da się ukryć, że zostały same ściany. Zobacz, tutaj było wykuwane nawet. Więc oczywiście, że jakieś, wiesz, cieki wodne, wszystkie kable, przewody, które tutaj kiedyś były, zostały już dawno zezłomowane. Wiadomo, że ten budynek był robiony w barokowym stylu, to był XVIII wiek. Druga połowa XVIII Druga wieku. połowa XVIII wieku. Tylko jestem ciekaw, czy to jest ta nadbudówka, która powstała tam jakoś pod koniec XIX wieku. Pod tak? koniec XIX wieku, czy ten dziedziniec był od początku tak planowany, że tu jest metr na metr? Halo, baza? Jak już jest początek filmu, to zapraszamy na naszego Instagrama. I jak ktoś by z was miał problemy z subskrypcją, bo ostatnio YouTube się na nas obraził, to wysyłajcie do nas screeny na urbexhistory@gmail.com, żeby wam odsubowało czy coś. A mówię to na początku, bo i tak do końca dużo z was nie dotrwa. Do końca czekam. Idziemy. To kto idzie pierwszy? Tutaj są w ogóle takie dźwiczki, nie wiem czy widzicie, które są zabite, więc to nawet nie są dźwiczki, a ściana. Nie wejdziemy tędy, ale na pewno tutaj wejdziemy po prostu z drugiej strony. Chłopaki się tam gramolą, a ja wam jeszcze chcę to pokazać z tej perspektywy. Zobaczcie, jaki piękna jest ta studnia tutaj. Ale rzeczywiście mają rację. To chyba był stary pałac, a ta część tutaj była nadbudówką. Chociaż też nie jestem pewien, bo tutaj widać kamień polny, a wtedy się używało kamienia polnego do budowy takich właśnie pałacy. No nie tylko, tak? Puść mnie, diable! Tam można wejść na pierwsze piętro. Zaraz wejdziemy, zresztą macie tutaj zarys pokoju, jakby. Tylko że bez ścian. No to wszystko to był pokój, wejście na główny korytarz. Chodźmy teraz do chłopaków. Swoją drogą, o, jeszcze widać kawałek tynku. Jakiegoś koloru. Zielone ściany. A tutaj piękna podłoga, schody takie drewniane, proszę zwrócić uwagę. O, one się ciągną coraz wyżej. No zobaczmy. Też musimy wam powiedzieć, że to miejsce jest poniekąd nawiedzone, przynajmniej tak jest przez wiele osób uznawane, z tego względu, że w swoich czasów wiele osób tutaj się wieszało. Przychodziło skończyć ze swoim życiem. Znaczy, to też jest i magia miejsca, bo jak zobaczycie ten pałac od frontowej strony, no mówmy się, jeżeli dookoła jest mgła plus półmrok, to miejsce zaczyna powoli robić się lekko creepy, jak na starych horrorach. A samo to, że dookoła jest 9,5 hektara lasów, okoliczni mieszkańcy nie mieli pracy, pojawiał się marazm i niektórzy ludzie tego nie wytrzymywali, więc te wszystkie legendy, które są opisane w internecie, że ludzie popełniali tutaj samobójstwa, no są dosyć wiarygodne. Mam nadzieję, że to wszystko mnie utrzyma, zobaczcie. Pięterko niby niżej, ale
środku, żeby się nic nie stało. Chyba, że mnie to dość mocno przygniotło, że tak powiem. Dobra, ale potem sobie przejdziemy. Udało się. Ale to już się raczej nie uda. Natomiast znalazłem coś ciekawego. Na dwie sprawy. Jedna to jest to. Tu jest takie jakieś ładne zdobienie. A drugie to jest to. I nie wiem co to jest. Jakiś piec, kawał żelastwa, coś jeszcze z czym się miejscowi, z czym się złodzieje nie uporali, tak? O kurde, no. W ogóle te drzwi też są fajne, drewniane. Robią klimat, taki jak na jakiejś działce. Ale naprawdę. Ale przede wszystkim te kolumny, rzeczywiście, masz rację. Ale wiesz To jest marmur. No. Tylko teraz uruchamiamy wyobraźnię i wyobrażamy sobie, jak ten pałac wygląda za czasów świetności. Jak tutaj właśnie ta rodzina szlachecka miała tylko ten i wyłącznie ten pałac. Tu pewnie jakieś piwniczki, w których trzymali swoje wirtuały, jakieś tego typu rzeczy. Kolejną z legend dotyczącą tego miejsca, no i szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie wierzenia i opowieści dotyczące różnych miejsc, jestem skłonny w nią uwierzyć. Wielu okolicznych mieszkańców, którzy popełniają tutaj samobójstwa, z racji, że to jest 9,5 hektarowy teren, najzwyczajniej w świecie wiesza się na okolicznych drzewach. Mieszkańcy wierzą, że taka osoba nie zazna spokoju, jeżeli takie drzewo nie zostanie ścięte, i z tego drewna nie zostanie zrobiony krzyż, który później zostanie wykorzystany do jego nagrobka. Gdyby tego nie zrobili, jego dusza utknęłaby w tym miejscu, nawiedzałaby ten dom oraz okolicznych mieszkańców. Nie wiem, czy słyszycie takie dziwne dźwięki, ale jakiś pies tam wcześniej szczekał. I się zastanawiam, czy on po prostu jakoś, nie wiem, budy z łańcuchem nie wyciąga? Albo żeby tu nam nie przylazł, bo to wtedy była tragedia. Jako że zamek pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, to i historia nasza polska burzliwa go nie ominęła i musiał przetrwać II wojnę światową i przetrwał II wojnę światową w miarę dobrym stanie, dlatego później można było go zaanektować na wiele różnych sposobów i wpisywał się w krajobraz całej wioski dosyć długo i nadal się tak naprawdę wpisuje, tylko teraz już jako ruina, kiedyś jako obiekt użytkowy. O, dzień dobry, tu musiało być główne wejście. I dalej. O, widzicie, jak to miejsce wygląda, ale dalej uruchamiamy wyobraźnię. Teraz sobie wyobraźcie budynek za czasów świetności. Właśnie tutaj te półkola, stare betonowe drzwi w dobrym stanie, pomalowane z rogiem, z tym sobolem na drzwiach. Tutaj kolejne witraże, tu się wchodziło, oczywiście jakieś pomieszczenia, szafy, półkoliste cegły. Naprawdę musiało być piękny, piękny pałac za czasów świetności. Tym bardziej szkoda, że aż tak bardzo zniszczał. Ale chodźmy dalej. Zauważcie te świeże betonowe ściany, które są porobione w pomieszczeniach. Tutaj widać, że było zamurowane przejście, tutaj typowy kwadraciak. Wiecie, ten pałac ma naprawdę kilkusetletnią historię, ale za czasów właśnie w latach 50. został przerobiony na PGR, więc za czasów poprzedniej władzy, no mówmy się, takie pańszczyźniane, szlacheckie domy nie były mile widziane, więc po prostu to trzeba było przerobić prawdopodobnie na biuro PGR-u. Zobaczcie, że coś tutaj jest napisane na tych płytkach. A co tu jest napisane? Boch? Ja nie wiem, czy to od dobrej strony czytamy, czy nie. Jak coś, to jeszcze od tej wam złapię. Może ktoś z was kuma, co tu jest napisane. To będziemy wdzięczni. To jest wszystko w kruchu. No to nie jest drewno, to tylko tak wygląda. To drewno było 20 lat temu. Nie skacz, Łukasz. Znajdziesz jeszcze cel. Człowiek widokiem nie może napawać nawet. Dobra, wracajmy do Jakuba, bo już pewnie gdzieś siedzi w kącie smutny, zapłakany, że nas nie widzi. Nas nie zawioniat.
Zobaczcie, jak tutaj się chodzi w ogóle. Ale w sumie jestem na tych balach. Co może pójść nie tak? Drewniane schody, które mają ze 100 lat. Nawet zarymowałem. To już ta podłoga może być nie taka. Wiesz, schody to jeszcze jako tako. No dobra, to jeden po drugim trzymaj się. Najwyżej się jeden zabije. Naprawdę czuję się, jakbyśmy byli tam w Rumunii i chodzili po drugim piętrze tego więzienia, w którym właśnie był przetrzymywany Ceausescu, prezydent, niegdysiejszy prezydent, dyktator Rumunii. O stary, Właśnie mówię, stanąłem tutaj. jak to trzęsie się ty. No ja poczułem, że się ugięło całe pode mną. Z sercem na dłoni. Dobra, jest bel. O. I tutaj będzie świetnie. Jakub! Nie róbcie tego, niż wszystko do oczu leci. A, myślałem, że nie róbcie tego, bo niebezpieczne, a to tylko na oczach zależy. To, co niebezpieczne, to swoją drogą, bo nie wiem, czy widzicie, po czym wychodzicie, czy nie. Co czujemy, jak się... Na tym nie stawaj. My tylko po tych balkach chodzimy. No Jak dobrze. staniesz na tym, to będziesz mógł nas w objęcia razem z podłogą łapać. Idę. Właśnie zawału dostałem. Stanąłem na tej podłodze i wszystko poszło ze mną. Kolejne z forum, które czytaliśmy przygotowując się tutaj. Jeden z takich miejskich fotografów, odwiedzając to miejsce, opisał je, że można się tutaj zabić na 100 różnych sposobów. I ja wcale się mu nie dziwię, że on to napisał, ponieważ to jest najlepszy przykład. No, kawał z sufitu, który mógł się komuś właśnie zbalić na łeb, przy okazji niszcząc kawał podłogi. Poczekaj, aż po schodach wejdę, bo ja im nie do końca ufam. A ja dzisiaj naprawdę zawodu stanę. Nie dość, że wcześniej stanąłem na podłodze, gdzie prawie zrobiłem dziurę, to jeszcze na czaszkę trafiłem jakiegoś zwierzaczka. Czaszkę? No. Ty, ale co czaszka kota sobie tak leży bez reszty ciała tutaj, bo jest. I co? Po co? No ktoś to na pewno tutaj przyniósł. No raczej. Chyba, że to nie kot. Zobaczcie teraz tutaj. Możecie zobaczyć kawałek ściany. No i rzeczywiście my już jesteśmy na strychu, ale tam nie pójdziemy ze względu na to, co wam pokazywałem, czyli tą podłogę, która jest po prostu taką parabolą, można by powiedzieć. Uważaj tutaj, bo nie masz schodka i jest to chybotliwe. Cyk. 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 I tutaj czuć spaleniznę powoli, a nawet widać. Więc jestem ciekaw, czy to po prostu od jakiejś burzy się pożar zniecił. Czy ktoś to podpalił, ale tego się pewnie nigdy nie dowiem. Normalnie do kubki można ściągać. Nie wiszą zbyt mocno przymocowane do tych drewnianych przęsł. Powiedziałem. Tego nie słyszeliście. No jesteśmy na samej górze. Jakbym miał wybierać, to jedno z ciekawszych miejsc. No nie tylko, jak widzicie, w większości one są kompletnie zrujnowane i opuszczone, ale sama historia czegoś takiego, to ile ten budynek przeżył, to czego on był świadkiem, te mury wszystkie. Jak człowiek ruszy wyobraźnią, to naprawdę z pustego budynku zaczyna ci się kreować tak naprawdę przestrzeń wieków. Kto tutaj żył, smutki, szczęścia, żale i nie będę gadał więcej i nudził. Jak tam strych? Powiem ci, że całkiem solidnie wygląda jak na cały ten obiekt. No, stając tutaj byś nie powiedział nawet, że cała reszta budynku jest w opłakanym stanie. No rzeczywiście nie jest najlepszym. No ale co poradzisz? Trzeba... Ale mieszkaniec, sąsiad tego budynku mówił, że na strych się nie da wejść, bo jest dużo dziur i by nie ryzykował, Ale zaryzykowaliśmy, jesteśmy, jesteśmy pierwszymi osobami, które tutaj od dłuższego czasu zawitały. Jest taka opcja. Źle składniowo to powiedziałem, ale wiecie o co chodzi, kontekst jest dobry. Wiecie, co znalazłem? Nie w piwnicy, tylko na parterze był takie ogromne coś. Wyglądało jak jakiś, nie wiem, piec czy coś takiego. Taki pies grzewczy? No, To Konrad w tym samym miejscu był. stalowy taki. A, ty już byłeś tam? U góry, z pierwszego piętra. To No, ale byłeś na dole przy tym? Nie, na dole nie. A, no to się przejdziemy. I jeszcze potem pójdziemy zobaczyć ten teren tutaj cały dookoła, krzaki. Bo z nimi wiąże się też kolejna legenda. W sumie to nie krzaki, tylko co? Park.
No kiedyś to był park, teraz to są krzaki. A teraz ja wyłączam nagrywanie. Chodźcie do piwnicy i tam, gdzie był ten piec. I już za chwilę kolejne ujęcie piwnicy. Miejsce, w którym podobno był piec. A tak poza tym, to powiem wam pewną tajemnicę, a mianowicie oprócz Facebooka i YouTube'a mamy Instagrama. Zajrzyjcie tam. Urbex, History, Podłoga, Oficjal. Jak to powiedziałem, podłoga. No dobrze, ale kończąc popisy kaskaderskie i wracając do meritur sprawy, czy do tego pieca. Tak, to jest piec. A przynajmniej tak jak patrzę do środka, oprócz puszek po piwie alkoholu, to te rury były z wodą i pewnie się nagrzewały. A tu się pewnie paliło. I na dół był popielnik. Tu jest pleszew, Kleszcze. oddziały rzemieślnicze. Ej, tu jest wody. Nie wiem, czy to jest piec, tylko... Nie, no to piec, ale... No wodę. Wodę, chodź, diable. Pokaż, Łukasz, co się przed chwilą stało nam z kamerą. Także złośliwe rzeczy martwych, jak dla osób ze sprawnym okiem, Kuba zawsze miał lampę pod tą naszym aparatem, ale niestety ten oto gwint pękł i tej lampy mieć nie może, przynajmniej przez jakiś czas. No dobrze, Konrad, więc łącząc to wszystko razem, mamy tak, pałac samobójców, mamy cmentarz, który podobno tutaj był i nie przeniesiono ciał z tego miejsca. Mamy drzewa, które ścinano i robiono z nich krzyże ludzi, którzy na nich się powiesili. Z jednej strony za dużo faktów, a z drugiej strony dalej mi się wydaje to taką legendą. Zgadza się, puentą całej tej wypowiedzi są dwie możliwości. Jedna to po prostu starsi straszyli dzieciaki, które tu do nieopodal biegały, że nie wchodź tam, bo tam może coś się dziać. Bo tam wiszą. Zgadza się, a druga, pałac ma swoje lata, swoją historię, przeżył wojnę, smutne lata 90. PRL, II wojnę światową i rzeczywiście może być tak, że ci ludzie przychodzili tutaj się powiesić. Ale zostawimy to wam, może wiecie więcej, może zajmiecie się tym tematem, pomyślcie. No i tyle. Od nas jeszcze całej trójki i Łukasza, który jest za kamerą. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie o naszym Instagramie, Facebooku. Nie wyłączajcie tego filmu, bo za chwilę będą proponowane w ostatnich 20 sekundach fajne nasze filmy. No i co? A my co? Do zobaczenia na następnej następnej wyprawie! Cześć!